Czołem, Kevin z tej strony, z ADV Anywhere. Wybiło mi właśnie 15 000 kilometrów moim KTM 690 i myślę, że to jest idealny moment, żeby zrobić krótką recenzję i opisać moje wrażenia z jazdy tym motocyklem. Pokonałem nim już kilka tetów w Europie, m.in. Bośnię i Hercegowinę, Rumunię, Grecję i dużo innych offroadowych tracków. Byłem już na tym motocyklu w bardzo różnych terenach. Doświadczyłem i jazdy po kamieniach, i po piasku, i po błocie, po trawie, po asfalcie, więc zebrałem już troszkę informacji na temat doświadczeń jazdy z tym motocyklem i dzisiaj Wam wszystko opiszę, więc jeśli jesteście zainteresowani, zostańcie. Jeśli chcecie kupić takiego KTM-a, to też jest dobry filmik dla Was. Dowiecie się, czy to jest w ogóle motocykl dla Was i czego się po nim spodziewać. Oraz dodatkowo powiem Wam, jakie rzeczy ewentualnie trzeba w nim pozmieniać, żeby dostosować go pod swój styl jazdy. Dlaczego zdecydowałem się na KTM 690 opowiadałem już pokrótce w poprzednich filmikach. Natomiast zarysuję tutaj bardzo szybko całą tą sprawę. Po kontuzji i zerwanym więzadle chciałem przesiąść się na jakiś lżejszy motocykl, lżejszy niż Tenera. Tenerę mam dalej ze sobą, ale chciałem jeździć z pełną jakby odwagą w terenie i nie walczyć o życie, nie walczyć z ciężarem motocykla, tylko mieć coś lżejszego, co pozwoli mi z większą łatwością poruszać się po trasach offroadowych. I znajomi dali mi się przejechać właśnie na 690, również na Huśce. Testowałem kilka innych motocykli i na tym czułem się jakby najpewniej, najstabilniej. Zastanawiałem się też nad Huśką, ponieważ bardziej wizualnie może mi się kiedyś podobała, kolorystycznie. Natomiast jak pojeździłem Huśką, to wydawało mi się, miałem takie dziwne odczucie, jakby główka ramy była pod innym kątem niż w KTM-ie, co chyba jest nieprawdą w tych nowych modelach. Chyba wszystko jest dokładnie tak samo, ale wydawało mi się, że ten kąt jest ostrzejszy, że to koło jest bardziej wysunięte do przodu i cała kierownica jakoś w dziwny sposób chodziła. Bardzo mi się to nie podobało, nie potrafiłem wyczuć tego motocykla. Tutaj wydaje mi się, że sterowność jakby w KTM jest większa. Może to jest jakiś, nie wiem z czym tak naprawdę spowodowany efekt, ale to nie są tylko moje odczucia, bo na przykład Paweł Fru kupił 701 i jak się zamieniliśmy motocyklami, to też stwierdził, że całkiem inna jest ta sterowność. Może to jest kwestia dopasowania gustu, nie wiem. Mi się zdecydowanie lepiej jeździ i czuję teren na KTM-ie. Więc padła decyzja na KTM-a, kupiłem go w salonie Wojciechowicz. Zależało mi, żeby to był nowy motocykl z nowych roczników, ponieważ wibracje przy pojedynczym cylindrze potrafią być bardzo przeszkadzające przy dłuższej jeździe. Oczywiście jeśli tam jedziemy sobie na jednodniowy wypad czy coś takiego, no to nie ma problemu, ale jeśli, tak jak ja, już podróżujemy za jednym razem kilka tysięcy kilometrów, no to fajnie by było, żeby ten motocykl był przyjemny podczas jazdy. I w nowych wersjach już jest ten wałek wyrównawczy, który powoduje, że wibracje nie są tak silne i tak uciążliwe. Poza tym zależało mi, żeby był motocykl nowy, żeby maksymalnie ograniczyć jego zużycie i jakieś tam zaniedbania poprzednich właścicieli. Więc nabyłem 690. Odczucia z jazdy w terenie są kompletnie inne niż to, co wcześniej doświadczyłem. Motocykl ma kopa, ale to jest taki kop, którego jesteśmy w stanie fajnie wyczuć i naprawdę w tym terenie radzić sobie nawet w bardzo trudnych warunkach. I ten motocykl wciąż daje fan, daje zabawę, daje przyjemność z tych trudnych elementów jazdy. To nie jest już taka walka o przetrwanie, jak kiedyś jeździłem tenerką w terenie. Oczywiście ona wybiera niesamowicie fajnie teren, bardzo dobrze się nim jeździ, ale jednak ta waga i wysoki bak powodują, że jeśli już gdzieś bardziej przechylimy ten motocykl, mówię oczywiście o tenerce, no to ciężko go utrzymać, jeśli teren jest nierówny, pewnie się wywali, trzeba go podnosić, dużo energii się wtedy traci. Przy KTM-ie jakby
odpukać przez te 15 000 kilometrów. Chyba tylko 2 razy go położyłem i to położyłem go po prostu na kempingu, gdzie motocykl stał i gdzieś go popchnąłem, się przewrócił. Nigdy się na szczęście nic jeszcze nie stało w terenie. Ten motocykl przez swoją wagę jest łatwy do opanowania, nawet tak jak mówię, w trudnych warunkach. I jeszcze raz powiem, daje taką frajdę jazda w terenie na tym motocyklu, że to jest nie do opisania po prostu. Ma bardzo dużo mocy, jak na tą wagę. Możemy robić bardzo fajne, kontrolowane power slidy, możemy wchodzić hamując w poślizg i dalej mieć jakąś kontrolę nad tym motocyklem. Powiem Wam teraz o różnych nawierzchniach, jak ten motocykl się sprawdza, jakie są moje doświadczenia. Zacznę od tego, że jeżdżę na Mitasach od już lat. Testowałem oczywiście różne firmy, różne opony, natomiast przy Mitasach ta gama do wyboru opon zawsze mi odpowiadała i nigdy się nie zawiodłem na tych oponach. Znowu odpukać przez ponad 150 000 kilometrów jazdy różnymi drogami. Tylko raz przebiłem oponę, to było Mitas E07, po prostu wjechałem na jakiś gwóźdź i to było w Norwegii. No i nie powiem, ciężko się ściągało tą oponę, bez pomocy się nie obyło. Natomiast poza tym incydentem nigdy nie złapałem gumy. Te opony są bardzo twarde, są wzmacniane. Zdarza mi się nawet, że jeżdżę na jednym barze. To jest coś, czego nie polecam, ale przejechałem parę tysięcy tetami, asfaltami i tak dalej na jednym barze. Też nic się nie stało. Oczywiście nie powinno się mieć troszkę więcej, ale tak wyszło po prostu. Więc są twarde, dobrze robią w terenie. No i świetnie nadaje się do tego, do 690 świetnie nadaje się wersja Enduro Trail Rally X Pro. No i do 690 tutaj oczywiście pełna kostka sprawdza mi się najbardziej. Te obecne to mam zamontowane Enduro Trail Rally Pro. Kiedyś się one nazywały E13, z tyłu E12, później zrobili z tego komplet. No i tak, nawierzchnię. Zaczniemy po prostu od takich hamulców, po których często jeżdżę. Jeśli mamy niskie ciśnienie w oponach, ten motocykl świetnie się zachowuje podczas takiej jazdy. Oczywiście stabilizator skrętu, stabilizator kierownicy to jest absolutna konieczność, jak dla mnie w takiej jeździe, po to, żeby te wybicia nagłe gdzieś to kontrowało. Odpoczywają nam trochę też ręce, więc mniej się męczymy. No i po takich kamieniach jazda daje fan, nie jest super dużym wyzwaniem. Jeśli mamy nawet jakieś bardziej strome podjazdy, świetnie idzie ten motocykl. Oczywiście w terenie jeżdżę cały czas tylko i wyłącznie na mapie drugiej, gdzie jest wyłączony ABS na tył. Jest w pewien sposób zmodyfikowana kontrola trakcji, więc jesteśmy w stanie robić power slidy, ale gdzieś ta kontrola trakcji dalej działa, tylko że powiedzmy z mniejszą czułością. Więc w wielu przypadkach pewnie gdzieś to ratuje przed jakimś poślizgiem niekontrolowanym. No i tak jak mówię, w takich hamulcach, czy w mniejszych, większych, czy luźnych, generalnie temat kamieni, bajka, czysta przyjemność. Zawieszenie, które tutaj jest, zrobiło na mnie naprawdę ogromne wrażenie. Po przesiadce z Tenery tutaj wydawało mi się, jakby to było po prostu wszystko równiutko, jak jeżdżę po takich kamieniach. Bardzo fajnie to chodzi, natomiast ja już do tego motocykla dołożyłem trochę rzeczy, trochę wagi. Też jak jeżdżę po Europie, no to mam tych bagaży trochę ze sobą. Zazwyczaj jest to około 6 kg na jedną torbę, czyli mamy 6, 12, 18 plus jakaś woda, około 20 kg tutaj z tyłu wisi. Więc będę się zastanawiał, czy coś z tym zawieszeniem nie polepszyć. Na pewno przedzwonię do Kuraka, już tam z nim rozmawiałem, spróbuję mi coś doradzić, co w moim przypadku sprawdzi się najlepiej. I zobaczymy, co z tym zawieszeniem uda się jeszcze zrobić. Wydaje mi się, że dałoby się
troszkę go podciągnąć, czy wymienić sprężyny na twardsze, ale to tak naprawdę, tak jak mówię, poradzę się po prostu specjalisty, odwiedzę kuraka, zobaczymy jakie są możliwości dla mnie, dla mojego stylu jazdy. Kolejnym gruntem do przeanalizowania jest piach. Jak ten motocykl zachowuje się w piachu, no to jest również czysta przyjemność z jazdy. No tutaj waga robi swoje. Jeśli wyłączymy sobie kontrolę trakcji, to poruszanie się po piaskach, po kopnym piachu, po mokrym piachu już nie jest tak dużym wyzwaniem, jak kiedyś to było dla mnie. Oczywiście jazda po pustyni, gdzie nie ma żadnych kolejn, no to na tym motocyklu jest kompletnie czystą przyjemnością. Takie szlaki jak są u nas w Polsce, gdzie są te ślady po samochodach, 2 kolejny piaskowe. Kiedyś jeżdżąc na Tenerce bywało różnie z tym. O ile się jechało idealnie w tej kolejnie, no to powiedzmy gdzieś tam zachowany był spokój jazdy, ale jak już była próba wyjazdu z jakiejś takiej kolejny, no to ta waga motocykla robiła swoje i było to ryzykowne. Natomiast przy tym naprawdę bez problemu i styl jazdy na tym motocyklu w piasku jest też inny niż to, co uprawiałem na Tenerce. Na Tenerce zawsze stałem i jeździłem w terenie na stojąco, ponieważ tylko wtedy czułem się bezpiecznie. Tutaj jazda na siedząco przez większość czasu, jeśli nie ma jakichś naprawdę dużych kamieni, które gdzieś nas wybijają, to przez większość czasu na tym motocyklu w terenie jeździ się na siedząco. Oczywiście jest to jazda na siedząco, powiedzmy na siedząco, bo gdzieś tam tymi nogami cały czas musimy pracować, gdzieś one są napięte. Oczywiście sterujemy podnóżkami, więc ten tyłek zawsze gdzieś tam lata parę centymetrów od kanapy. Nie siedzimy po prostu jak tak całkowicie rozluźnieni. Te nogi pracują, podnosimy się, ale jednak ta pozycja rzadko zdarza się, żeby była całkowicie stojąca, ponieważ wtedy znowu wydaje mi się, że inaczej jest ułożona ta masa i wcale nie daje to dużego ułatwienia. Na stojąco jeżdżę na tym motocyklu jedynie w przypadku jakiegoś, nie wiem, trudnego podjazdu lub zjazdu, no to wtedy gdzieś bardziej się ten tyłek odrywa. No i jazda w piasku na siedząco super przyjemna. Zrobiłem bardzo fajne odcinki w Polsce piaskami szybkimi, wolnymi, technicznymi i no jest super. Ten motocykl naprawdę nawet w momencie jakiegoś kryzysu, że gdzieś tam byśmy się mieli wyrżnąć, no to jest na tyle lekki, że podparcie, jakaś próba, nie wiem, zatrzymania go, to wszystko jest do opanowania, nawet dla mnie. Jazda po błocie, no oczywiście nie zaskoczę Was, również nie jest aż tak już wymagająca. Jest chyba najbardziej wciąż wymagającym elementem, natomiast tak się teraz zastanawiam, czy jazda po jakichś mokrych kolejnach błotnistych nie jest teraz nawet trudniejsza niż jazda w piasku, ale nie dlatego, że na tym motocyklu się jedzie gorzej po błocie, tylko dlatego, że na tym motocyklu tak łatwo się jeździ po śniegu, chciałem powiedzieć, po piasku, że ten poziom trudności jazdy po piasku bardzo się obniżył przy 690, z czego jestem bardzo zadowolony, bo otwiera mi to możliwości na jazdę gdzieś po Afryce, czego raczej bałbym się teraz, jak pomyślę, robić na Tenerce. No i wracając do błota, no wciąż temat jest taki, że łatwiej się jeździ tym motocyklem w błocie niż ciężkim, oczywiście. Moc jest wystarczająco i tak dalej. Natomiast przez to, że ten motocykl jest lekki, to on też zupełnie inaczej zachowuje się w terenie. On łatwiej wpada w poślizg, łatwiej go jakby wybić, zmienić jego trajektorię podczas jazdy, więc musimy brać to pod uwagę i przy mokrych terenach bardziej uważać, lepiej czytać teren, ale nie wydaje mi się, żeby było trudniej niż na ciężkim motocyklu. Dalej jest to wyzwanie,
ale myślę, że łatwiejsze do opanowania. Trawa oczywiście, szczególnie mokra, zawsze jest jedną wielką niewiadomą, więc nie będę się na ten temat jakoś więcej wypowiadał, bo nawet nie miałem okazji za bardzo jeździć gdzieś po jakichś trawiastych terenach. Natomiast to wiadomo, trawa mokra jest śliska, nieważne jakim motocyklem się jeździ. No i to, na co czekali niektórzy, wrażenia z jazdy asfaltem. Motocykl ten oczywiście jest też w wersji streetowej, Supermoto, z mniejszymi kołami i troszkę z kilkoma różnicami, więc on też jest zaprojektowany po to, żeby fajnie śmigać po różnych winklach. Moje wrażenia z jazdy po asfalcie są takie, że oczywiście jeździ się dużo wolniej niż większym motocyklem, no to żadna Ameryka tutaj nie będzie odkryta. Jeździ się wolniej, ale przez to wydaje mi się też, że bezpieczniej. Jest więcej czasu na reakcję, jeśli jeździmy gdzieś wolniej właśnie po mieście. Motocykl jest bardzo zwrotny. Spalanie jest całkiem ok. I da się tym motocyklem naprawdę zrobić dużo kilometrów za jednym razem. Wracając z Grecji, zrobiliśmy z Pawłem ponad 1300 kilometrów na raz. Oczywiście z postojami na tankowanie, ale zrobiliśmy 1300. Czy to jest jakoś super zdrowo dla tego silnika? Nie wiem. Staraliśmy się nie przekraczać prędkości 100 km na godzinę. Idealne wydaje mi się, że prędkość to byłaby około 90, natomiast te single nigdy nie lubią długotrwałej jazdy na stałych obrotach, więc dobrze jest robić w miarę często jakieś przerwy. Ja wykminiłem taką metodę, że jedziemy godzinę, robimy 10 minut przerwy. Godzina, 10 minut przerwy i w ten sposób nie tylko my byliśmy cały czas wypoczęci i nie przemęczyliśmy się, bo jazda kilka godzin bez przerwy byłaby męcząca, a tak byliśmy w stanie rozprostować się, dać temu silnikowi też trochę odpocząć i ponad 1300 km w jeden dzień udało się zrobić. Dnia poprzedniego też zrobiliśmy około 900 i no nie było to jakieś wielkie wyzwanie. Wiadomo, że nie było to wygodne, nie było to przyjemne, ale da się zrobić, więc dojechać do Grecji na przykład, czy do Bośni takim motocyklem na asfalcie da się. My też jechaliśmy dużo autostradami, nie bocznymi drogami, bo ze względów na to, że nie mamy tego urlopu tak dużo, żeby sobie pozwolić na kilkudniowy dojazd na przykład do jakiegoś kraju. Natomiast da się tym pojechać autostradą, da się jeździć bocznymi drogami i jest z tego spory fan. Gdzieś tutaj na przykład w Rumunii teraz byłem z Zulakiem i z Matem ADV, robiliśmy ACT, który w dużej części jest też asfaltem, to jest powiedzmy 50% asfalt, 50% jakieś szutry i kamienie i offroady. I tam wiadomo, że odstawał duży GS i duży Tiger na winklach, po prostu mieli większą moc na wyprowadzeniu z zakrętu, więc czuć tą różnicę oczywiście w mocy, natomiast nie było to jakby rzeczą, która dyskwalifikowałaby do wspólnej jazdy. Ja za to miałem dużo większy fan z jazdy w offroadzie i dużo większą pewność, więc dla mnie osobiście to jest teraz istotniejsze niż dojazdówki. Wolę na przykład dłużej jechać asfaltem, ale mieć dużo więcej zabawy w terenie. .690 ma dwie mapy. Jedna jest powiedzmy street, druga offroad. No i tak jak mówiłem, jeszcze możemy kontrolę trakcji wyłączyć. Oprócz tego ważną zmianą tutaj jest zamontowanie fuel dongle. To jest taka mała kosteczka, którą wpinamy po to, żeby troszkę oszukać system i uzyskać ciut bogatszą mieszankę paliwa. Jest to po pierwsze trochę zdrowsze dla silnika, oszukujemy troszkę te normy, które gdzieś tam narzuca Unia, natomiast nie przyznajemy się do tego. I
Raz, że zdrowsze dla silnika, a dwa, motocykl ma dużo lepsze obroty, znaczy dużo lepiej pracuje na niskich obrotach. Nie rwie go tak, nie ma takiego dławienia się na niskich obrotach. Jest dużo stabilniejsza jazda. Jest to zdecydowanie zauważalne. Ciut może być większe spalanie paliwa. Ja jakoś specjalnie nie zauważyłem, szczerze mówiąc, żeby więcej palił. Może to być kwestia maksimum do pół litra więcej. Natomiast z tego, co kojarzę, to tego fuel dongla powinno się montować tylko właśnie od któregoś tam rocznika. Przy tych nowszych motocyklach nie wiem, czy od Euro 4 czy 5, bo w tych wcześniejszych prawdopodobnie niewiele to będzie zmieniać, no bo mieliśmy inne normy tego spalania, natomiast na pewno zwiększy się spalanie benzyny. W tych nowych fuel dongle to jest coś, co myślę, że warto zamontować. Oczywiście jest tutaj parę takich przeróbek koniecznych, żeby tym motocyklem, tak jak ja, podróżować gdzieś tam dalej niż tylko powiedzmy wokół domu. Między innymi kanapa, system tam mocowania bagaży, narzędziówka razem złączona z płytą pod silnikiem, gmole, ja używam Zjaka, do jednego gmola mam też przymocowanego obecnie camelbaga z wodą, co moim zdaniem też jest fajnym rozwiązaniem, podpatrzonym od napotkanego jeźdźca z Bośni. Pozdrawiam, jeśli oglądasz. Ale w ogóle o całych tych wszystkich przeróbkach, które tutaj ja porobiłem, które dla mnie wydają się niezbędne, no to jest na moim kanale osobny filmik, gdzie przez każdą tą modyfikację przechodzę i opowiadam o niej, więc zapraszam też do obejrzenia tego filmiku. No a co z awaryjnością tego motocykla i z eksploatacją? Opowiem z mojej perspektywy po przejechaniu 15 000 kilometrów w różnych warunkach, również ciężkich. Istnieje takie przekonanie, że KTM-y się sypią i tak dalej. Natomiast jak tak patrzę po różnych motocyklach, to wydaje mi się, że gdzieś to tak obrosło, że fajnie jest powiedzieć, że KTM-y się sypią. Natomiast wydaje mi się, że dużo jest prawdy w tym, że jak dbasz, tak masz. Jeśli gdzieś tam będziemy ten motocykl wymieniać oleje nawet przed interwałami, które są podane w manualu, jeśli będziemy go czyścić i smarować odpowiednio, wymieniać właśnie filtry i tak dalej, no to wydaje mi się, że nie powinno się z nim za bardzo nic dziać. Z awarii, które miałem, to był wyciek lagi i to było dość szybko, bo to po jakichś 2-3 tysiącach kilometrów stało się to w Grecji na Tecie. Jeździliśmy bardzo dużo i bardzo szybko po mokrych terenach. To zawieszenie tam mocno pracowało, bardzo dużo było takiej wody z piaskiem i prawdopodobnie gdzieś ten syf gdzieś się tam dostał. Nie zostało to wyczyszczone, był wyciek lagi. Niestety polało się też po tarczy hamulcowej i hamulcach, więc to hamowanie miałem dość ograniczone na tym wyjeździe. Natomiast no, trzeba też mieć pod uwagę to, że na takim motocyklu no, jeździ się w bardzo wymagający sposób i tutaj wszystko dostaje po prostu w pierdziel. To nie jest jazda asfaltem, gdzie możemy tak jak na dużym motocyklu przejechać 100 000 i nic się nie dzieje. Tutaj ten motocykl non-stop dostanie w pierdziel, bo go zabieramy w takie trasy, więc ta eksploatacja jest szybsza. Oprócz tego, czy miałem jakieś jeszcze awarie? Nie, raz mi się uruchomił F3 EQ, błąd, został on zresetowany. Prawdopodobnie to gdzieś wynikało z problemu z czujnikiem sprzęgła. Oprócz tego na razie wydaje mi się, że wszystko fajnie działa. Na przeglądzie też nie zostało nic wykrytego takiego niepokojącego, więc na razie jestem bardzo zadowolony. Nie wiem, jak to by było z jakimś używanym rocznikiem, którego ktoś gdzieś zaniedbał, bo to może być różnie, albo ktoś bardzo katował. No i wtedy pewnie
przy 15 tysiącach więcej rzeczy mogłoby być zużytych, ale dla mnie jak na razie odpukać nie było jakoś specjalnie awaryjnie. Jest parę rzeczy, które trzeba poprawić po fabryce, no ale o tym opowiedziałem w innym filmiku. Więc jeśli dbamy o motocykl i używamy oryginalnych części, nie jakichś zamienników, to z tym motocyklem powinno być długo wszystko w porządku. I odnośnie jeszcze oryginalnych części, powiem Wam, jak ja znajduję, jeśli coś wymieniam albo gdzieś potrzebuję jakiś element motocykla wymienić, to korzystam oczywiście z KTM Sklep i zamawiam wszystko u nich. Korzystam z wyszukiwarki, która jest naprawdę fajnie zrobiona. Bardzo łatwo znajdziecie wszystkie części do swojego KTM-a. Możecie tam użyć albo wyszukiwarki i po winie znaleźć swój model motocykla, albo po roczniku wpisać model i dostajecie taki bardzo fajny, interaktywny katalog podzielony na odpowiednie kategorie i w tych kategoriach macie interaktywne schematy motocykli i możecie tam już od razu z tego schematu kliknąć sobie, którą część chcecie dodać do koszyka, zamówić ją, więc naprawdę bardzo fajne. Nie trzeba gdzieś szukać po częściach, po numerach, zastanawiać się, czy coś będzie pasować, czy nie. Tam macie idealnie zrobione rysunki. Wszystko, jeśli tam zamówicie, to macie pewność, że zamawiacie dokładnie to, co chcecie. Więc mega Wam polecam wyszukiwarkę na KTM Sklep. I od razu też dla Was specjalna promka dla moich obserwujących. 10% zniżki właśnie na KTM Sklep na większość produktów. Jest tam kilka wyłączeń, natomiast większość produktów, czy eksploatacyjnych, czy części do każdego KTM-a, które tam znajdziecie z kodem Kevin10 macie 10% rabatu. Ja sam też korzystam, więc mega Wam to polecam. Więc słowem zakończenia, ja jestem generalnie mega zadowolony z tego motocykla. Cieszę się, że zdecydowałem się na KTM-a i cieszę się, że faktycznie w końcu przesiadłem się na lżejszy motocykl, który, tak jak mówię, daje naprawdę dużo fanu w offroadzie i da się go przygotować w taki sposób, żeby można było nim robić tysiące kilometrów i nie mieć żadnego problemu, żeby dojechać tym na kołach z Polski do dowolnego kraju w Europie, jeśli tylko mamy odpowiednią ilość czasu. Jeśli podobał się Wam ten filmik, jeśli coś się dowiedzieliście, albo po prostu jeśli jesteście zadowoleni, zostawcie proszę komentarz, nie tylko lajka, ponieważ te komentarze tak naprawdę pokazują pod filmikiem, czy coś jest fajne, czy nie. Ja chcę robić fajne dla Was treści, więc jeśli się podoba, chociaż jednym słowem, zostawcie jakikolwiek komentarz, żeby pozostawić po sobie jakiś ślad. I jeśli nie subskrybujecie jeszcze, to subskrybujcie. Heja!